Siemano, witajcie. Słuchajcie, parę słów o mojej baterii. Bateria LVFU 10 kWh z akumulatorów LiFe PO4. Słuchajcie, no na razie jestem bardzo zadowolony z tej baterii. Jeżeli ktoś z Was by chciał taką baterię sobie kupić, to polecam. Bardzo dobrze współpracuję z falownikiem Deje. Nie mam problemu tutaj z komunikacją czy z czymkolwiek. Słuchajcie, powiem parę słów, jak to wygląda mniej więcej. Bateria ma złącza, co akurat tutaj w tym przypadku mogłoby być troszkę lepsze, aczkolwiek są to śruby M6 bodajże. Zobaczymy. Ale wydaje mi się tak, to są M6 na 100%, zobaczcie. Odkręcacie sobie taką śrubkę, wkładacie tutaj końcówkę zaprasowaną na kabel i w ten sposób łączycie, tak? Tutaj są drugie złącza do połączenia równoległego z kolejnymi bateriami, czyli tam dwa odchodzą do magazynu, falownika, a dwie do kolejnego modułu baterii. Słuchajcie, jeżeli chodzi o złącza, to no, typowo tam podłączeń macie tutaj złącze do BMS-a, do falownika, który idzie. Ten kabel, tak jak mówię, samemu trzeba sobie zrobić. Są złącza do połączenia równoległego z bateriami tak naprawdę i ustawienie priorytetów, która bateria jest jako master, która jest jako slave. Zobaczcie, możecie podłączyć tutaj chyba bodajże 8 baterii, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić, także w każdym razie kilka można tych modułów ze sobą łączyć. Jeżeli chodzi o sam BMS, to no, jak BMS z baterii, tutaj nic szczególnego nie ma. Możecie sobie podpatrzeć ewentualnie jakieś informacje na temat właściwości waszej baterii. Zobaczcie, macie wyszczególnione wszystkie ogniwa, napięcia tych ogniw. One są mniej więcej praktycznie identyczne, także nie mają jakichś wielkich rozbieżności, trzymają bardzo dobrze. Jak na razie, zaraz zobaczycie, ile cykli mam zrobione, odkąd kupiłem tą baterię. Temperatura pracy, zobaczcie, trzyma się w normie. Tutaj nigdy nie było żadnych skoków, ani nie było żadnych, że tak powiem, nieprawidłowości. Ostrzeżeń żadnych też nie było tutaj. Bateria pracuje bez żadnego problemu. Na jakimś filmie na moim TikToku możecie zobaczyć sobie, jak ona pracuje pod obciążeniem 5 kW, ponad 5 kW poboru prądu. Więc tak, całkiem sobie daje radę, nie ma problemu. W tej chwili jest już troszkę rozładowana, tam ma 30% ta bateria, 15 cykli zrobione w miesiąc. On trochę dziwnie liczy czasami, to też wydaje mi się nie powinno zaliczać jako cykl, bo gdzieś tam mu czasami powiedzmy dwa takie rozładowania do 60% i naładowanie do pełna policzy mu jako cykl tak naprawdę, czyli on chyba jakby ten BMS sumuje pojemność baterii. No tak to wygląda, zobaczcie, jak macie baterię 200 Ah, czyli on powiedzmy rozładujecie go do 100 Ah i naładujecie do pełna, potem rozładujecie znowu do 100 Ah i on to jako jeden cykl policzy. Także na tej zasadzie to działa, chociaż wydaje mi się, że cykl powinien być liczony, gdy bateria zostanie rozładowana do praktycznie jakiejś tam wartości minimalnej i naładowana do pełna. To jest jeden cykl, a nie tam powiedzmy do połowy wy sobie rozładowujecie, także wydaje mi się, że ona dużo więcej wytrzyma. Może tak po prostu Chińczycy zrobili, żeby pokazać, że ta bateria miliardy cyklów robi. No cholera wie. Może się mylę też w tym, ale poprawcie mnie w komentarzu w razie czego. W każdym razie jestem bardzo zadowolony z tej baterii. Słuchajcie, w tej chwili się ładuje ta bateria. Na razie jest dosyć wcześnie rano. 5 A wchodzi na tą baterię. Tutaj na dole macie komunikację, ustawienia komunikacji, tylko tam jeżeli chodzi o same ustawienie u mnie, jak to wygląda, to już wam pokazuję. U mnie musi być ustawione tak, PNGDLT to jest bodajże jakiś falownik, który jest praktycznie w tym samym sposób działa co Deje, albo na takim samym protokole komunikacyjnym. Dwójeczka, zobaczcie. Dwójeczkę mam to. Jeżeli ustawimy coś innego, wtedy jest błąd komunikacji, także to jest ustawienie dla komunikacji z falownikiem, moim Deje przynajmniej.
No i tutaj macie dwa porty do komunikacji z kolejnymi bateriami, jeżeli będziecie mieli moduły. No tam tego nie mam ustawione, więc nawet tam nie wchodzę. W każdym bądź razie działa całkiem świetnie. Tak jak mówię, na moim TikToku możecie zerknąć sobie film, jak ta bateria ogólnie wytrzymuje i jak sobie daje radę przy wyższych obciążeniach. Ja mam w falowniku ustawione bodajże, już wam pokazuję, żeby bateria rozładowywała się maksymalnie do 150 A. To jest maksymalny prąd rozładowania. To jest 10 kWh, więc ona może maksymalny prąd dać 200 A. Aczkolwiek u mnie tutaj 100 A to tak na maksa pójdzie, bo nie zdarza się nigdy, żeby coś tutaj więcej było włączone, więc no ale może. Przy prawie 6 kW mocy poboru prądu to ta bateria tak około 90 A musi z siebie wypluć, także to tam jest dla niej taka norma. Ona może ciągle w jednym tempie oddawać 100 A, a powiedzmy w jakichś tam większych pikach to ona może 200 A puścić. Taka jest specyfikacja producenta. Oczywiście uchwyty do przenoszenia, uchwyty montażowe. Mam nadzieję, że jak wrócę teraz z delegacji, bo znowu wyjeżdżam, kupię sobie taką szafkę rakową i będę mógł zamontować sobie to w tej szafce rakowej, wtedy ewentualnie kolejne moduły można do tego dorzucić. Na razie ją postawiłem w ten sposób. Ten czujnik temperatury od falownika przykleiłem tam, tak jak wcześniej wam pokazywałem. Więc można sobie zobaczyć w razie czego temperaturę obudowy także. Jeżeli by miała tam się grzać. Temperatura 23,9 stopnia, także jest wszystko w normie. No i naprawdę mogę polecić tą baterię póki co. Nic się z nią nie dzieje, żadnych błędów, żadnych awarii, chodzi świetnie, ogniwa trzymają napięcia. Jest naprawdę dobra ta bateria. To jest 10 kWh, więc można ją obciążać trochę bardziej, ale tak jak powiedziałem, ja planuję dołożyć jeszcze kilka takich modułów, więc myślę, że tam skoczy nawet jeszcze trochę więcej. Na razie póki co 10, bo to tanie nie jest, więc zbieram na kolejny moduł. Polecam. Linki w opisie w razie czego. Jeżeli chcecie na przykład informacje, skąd tą baterię kupiłem, to też możecie mi pisać w komentarzu, to od razu wam podlinkuję. Ewentualnie może będzie w opisie nawet też takie coś. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.